Panzer Dragoon to niewątpliwie najważniejsza gra na Sega Saturn, wszak był to tytuł, który miał pokazać, że Saturn potrafi coś, czego nie potrafi PlayStation. Powstał tytuł, który był dość zaawansowaną na swoje czasy strzelaniną na szynach z dodatkowym obracaniem głowy o 90 stopni. Faktycznie Panzer Dragoon robił wrażenie. Saturn doczekał się aż 2 kolejnych odsłon, a sama marka pozostała najjaśniejszym punktem skazanej na porażkę konsoli. O marce wiele lat później przypomniał sobie Microsoft, który wydał Panzer Dragoon Orta na pierwszego Xboxa. Gra godnie reprezentowała spuściznę z Saturna, a do tego wyglądała fenomenalnie. Mamy rok 2020. O serii przypomniał sobie polski deweloper Megapixel Studio, który postanowił przeportować i przy okazji porządnie odświeżyć pierwszego Panzer Dragoon, który zawitał na Nintendo Switch i pecety. Jak wyszło? No niestety tak sobie. Zaintrygowani? Posłuchajcie. Fabuła gry jest prosta jak konstrukcja cepa. Sega w tamtych czasach niespecjalnie grzeszyła skomplikowanymi historiami, a gry wypluwane na Saturna miały dać nam radochę przeniesioną z salonów gier, czyli taką na krótkie partyjki. Potem oczywiście próbowano to zmienić, ale było już za późno. Akcja dzieje się setki lat po jakiejś wielkiej wojnie. Główny bohater Cale wskutek pewnych wydarzeń zostaje jeźdźcą niebieskiego smoka. Jego zadaniem jest powstrzymać jeźdźca na czarnym smoku, który zmierza do tajemniczej czarnej wieży. Zaczyna się epicki pościg. I w sumie to tyle. Owszem, świat został rozbudowany przy okazji Panzer Dragoon Saga, ale szansa, że zagracie kiedykolwiek w sagę jest dość niewielka, więc bazujemy na tym, co jest. Pamiętam intro z Saturna, które wprowadzało do gry, pomimo swojej siermiężności i często koślawych animacji robiło wrażenie i to całkiem spore. Megapixel Studio odtworzyło to intro niemal scena po scenie, oczywiście podbijając jakość renderów, ale koślawa animacja pozostała. Zastanawiam się, czy było to hołdem dla wersji z Saturna, czy po prostu zwykłym niechlujstwem, bo animacja wprowadzająca wygląda jak film z lat 90. Z jednej strony rozumiem, że chciano oddać prowadzenie kamery jak w 95, z drugiej strony jednak odświeżenie robi się po to, aby dotrzeć do młodszych graczy, a ten film zdecydowanie nie zachęca do sprawdzenia dalszej gry. W menu nie ma co oczekiwać cudów i zwiększenia liczby trybów względem oryginału. Parę opcji na krzyż, jest m.in. ustawienie języka polskiego, co jest miłym dodatkiem, wybór 3 stopni trudności i tyle. Słabo, szkoda, że nie pokuszono się o jakąś encyklopedię Panzer Dragoon, która by wprowadzała graczy w ten całkiem ciekawy świat. Dzisiaj oczekujemy od gier jakiegoś tła fabularnego, a te 2 screeny z tekstem i nic nie mówiące intro to zdecydowanie za mało. Z drugiej strony rozumiem chęć jak najwierniejszego przeniesienia oryginału. Gra jest celowniczkiem na szynach, jednak twórcy przełamali tą pewną taką zasadę celowniczków i dodali możliwość obracania się w 360 stopniach. Przeciwnicy nadlatują z różnych stron i musimy zerknąć w kierunku, z którego nadciągają, aby prowadzić ostrzał. Do ogarnięcia, co się dzieje wokoło, służy nam niewielki radar. Obrót następuje co 90 stopni. Samo strzelanie może dziś wydawać się mocno dziwaczne, choć swojego czasu Team Andromeda robił co mógł, aby uprzyjemnić sterowanie na padzie, który nie posiadał analogów i ogólnie był mocno niewygodny. A więc sterujemy jednocześnie celowniczkiem, jak i smokiem. Wymaga to chwili przyzwyczajenia, ale całe szczęście mamy możliwość zmiany sterowania na bardziej aktualny, czyli jednym joyconem latamy, drugim celujemy. Wtedy strzelanie przeniesiono na triggery. Tak faktycznie jest wygodniej. Smok może strzelać zwykłymi strzałami, których szybkość zależy od szybkości naszego kciuka. Fajny retro klimat, kiedy jak szalony maszowałeś guziora, przypomina mi czasy, kiedy skill w grze zależał od szybkości i zwinności palcy. Jednakże jeśli przytrzymamy przycisk strzału, smok przechodzi w tryb oznaczania celów. Można oznaczyć ich kilka naraz, następnie po puszczeniu guzika wystrzeliwuje sterowane rakiety, które zawsze trafią we wroga. Oba strzały wykonujemy tym samym jednym przyciskiem. To rozwiązanie wymusza całkiem niezłą taktykę. Oznaczanie wroga zabije ich niemal od razu, ale wystrzelone wcześniej przez nich pociski lepiej rozwalać zwykłymi strzałami. Sprawdzało się to w 95 i sprawdza się teraz. Niestety w remake'u sterowanie na gałkach jest dziwne. Wymaga sporej precyzji w oznaczaniu celów, a czułość joyconów sprawia, że latasz celownikiem po ekranie, próbując namierzyć cel. Z ciekawości odpaliłem starego Panzer Dragoon na Saturnie i o dziwo tam celowanie działało lepiej. Niestety sterowanie pozostawia sporo do życzenia, ale to nie koniec problemów. Kolejną rzeczą jest obracanie kamery. Nie wiem dlaczego, ale od naciśnięcia triggera do obrotu mija jakieś pół sekundy. Non-stop łapałem się na tym, że naciskałem trigger 2 razy, bo myślałem, że nie załapało i przesuwało mnie zamiast 90 stopni o 180. Opóźnienie jest niezwykle irytujące.
irytujące. W ferworze walki ta funkcjonalność musi działać bezbłędnie i błyskawicznie. A tutaj czekasz, aż gość raczy obrócić głowę, kiedy już w ciebie leci kilka pocisków, których nie masz szans zestrzelić. Podstawowa rzecz w Panzer Dragoon została skiepszczona i pytanie, jakie się nasuwa, dlaczego? Gdzie leży problem, skoro sterowanie smokiem, jak i strzelanie działa bez najmniejszych opóźnień? Zostawiłem sobie na koniec pytanie o Pro Controller. Ktoś może powiedzieć, powinieneś grać na Pro, wtedy byś to bardziej docenił. Nie. Ja tak nie uważam. Gra nie ma w opisie informacji, że do oceny gry muszę doliczyć 250 zł za kontroler, więc wychodzę z założenia, że powinno dać się grać na standardowych joyconach. Tyle. Płynność gry niestety woła o pomstę do nieba. Okej, aby być uczciwym, wersja na Saturnie działała w 20 ramkach na sekundę, ale było to spowodowane mocą konsoli, choć w dwójce już ilość klatek skoczyła do 30. W 2020 roku przy dynamicznej strzelance, gdzie liczy się precyzja, absolutnym minimum powinno być 60 ramek na sekundę. W tej materii nie powinno być żadnych kompromisów. A dostajemy coś tak szalenie niestabilnego, czasami spadające do 23 ramek na sekundę w 2020 roku. Na konsoli Switch gra działa w 23 ramkach na sekundę, no proszę was. Większość czasu męczysz się przy niestabilnych 30 ramkach i odczujesz to. I wierz mi, że odczujesz to bardzo. Miałem wrażenie, że oryginalny Panzer w 20 ramkach i na niewygodnym padzie z krzyżakiem działał lepiej niż remake wykonany przez Megapixel Studio. Zastanawia mnie, jak to w ogóle przeszło przez jakąś kontrolę jakości. Mogę wybaczyć 30 ramek zaawansowanej graficznie Zeldzie, ale tutaj na co idzie moc konsoli, ja się pytam. Okej, narzekam, ale graficy wykonali kawał porządnej roboty. Widać, że w ruch poszły oryginalne koncepty, bo w zasadzie z modeli z Saturna to nic nie wynikało. Modele przeciwników i przede wszystkim tła to wysoka półka. Chylę czoła, bo graficznie jest bardzo kolorowo i ładnie. Saturn miał niezwykłą biedę, jeśli chodzi o grafikę i sporo rzeczy deweloperzy z Megapixel Studio musieli sobie dopowiedzieć, ale wpasowuje się to w koncepty pozostałych części i wygląda bardzo dobrze. Znów czułem dreszcz emocji walcząc z ogromnymi czerwiami na pustyni, czy przyjemne mrowienie lecąc nad zatopionym miastem i widząc, jak to wszystko poszło do przodu. Bardzo podobały mi się też modele atakujących nas statków. W saturnowej wersji były to połączone klocki, często wydawało się bez ładu i składu. Tutaj może detalami statki nie grzeszą, ale klimat komiksów Jeana Giraud został zachowany. Pojedynki z bossami też niczego sobie. Są potężni, wymagają dobrego opanowania smoka i celowania, co tutaj może nie być łatwe i wyglądają nadal dobrze. Po skończonym poziomie, nazwanym epizodem, dostajemy statystyki, jaka była nasza celność, ilu wrogów pominęliśmy i ilu udało nam się zestrzelić. Jeśli zdobędziemy wystarczającą ilość punktów, dostaniemy kredyt. Teraz, smok ma określoną energię, nie można jej podczas gry odnawiać. Dostajemy tylko niewielki jej boost po ukończonym poziomie. Jeśli zginiemy, game over i zaczynamy od nowa. Jeśli mamy jednak kredyt, możemy rozpocząć cały poziom od samego początku. Musicie mieć też na uwadze, że Panzer Dragoon to gra, która może pęknąć w godzinę i w zasadzie trochę nie ma po co do niej już potem wracać, bo twórcy nie dodali zupełnie niczego, co by do tego zachęcało, a wystarczyłaby jakaś prosta rzecz typu znajdźki i już by sens się znalazł, a tak przejdziesz raz i za drugim razem nie zobaczysz zupełnie nic nowego. Niby można grać na wyższym poziomie trudności, tylko gry to tak nie wydłuży, bo jedyne co musisz to wbić na pamięć każdy z poziomów, aby szybko zdejmować przeciwników, a będzie to opłacone ogromną falą irytacji i na sterowanie, i na płynność całej rozgrywki, więc w sumie jak dla mnie nie warto. Do tego o pomstę do nieba woła dogrywanie poziomów. Miejscami miałem wrażenie, że powiesiła się konsola, bo czasy ładowania to jakaś totalna kpina, zwłaszcza, że nic nie uzasadnia tak długich loadingów przy tak krótkich poziomach. Co się dzieje? Ktoś mógłby rzec, nie rozumiesz, to gra dla hardkorowych fanów Panzer Dragoon. Nie wiem, czy jestem hardkorowy, ale fan serii na pewno, w Polsce jeden z niewielu. A jednak coś w tym remake'u nie gra. Sterowanie, płynność i choć gra graficznie jest świetna, to jednak nie wystarczy. Panzer Dragoon to gra, która wymaga precyzji w strzelaniu, a jej tutaj niestety nie uświadczymy. Z czasem, przechodząc ten sam poziom kilka razy, można się było przyzwyczaić, ale też wchodziła pamięć o nadlatujących przeciwnikach
silnikach, więc byłem przygotowany na następujące po sobie wydarzenia. Remake'owi należy się potężny patch naprawiający bolączki i będzie super. Będzie to taki remake, na jaki czekałem tyle lat. Przyznam też, że obawiam się trochę o drugą część Panzer Dragoon. Jeśli będzie remake i płynność się nie poprawi, to będzie gorzej niż na Saturnie 24 lata temu. To by było osobliwe. Megapixel Studio widać, że włożył dużo miłości w grę, ale głównie w oprawę, a niestety obok oprawy w parze powinno iść płynne, precyzyjne, pozbawione opóźnień sterowanie, a z tym jest niestety słabo. Zastanawiam się też, do kogo została skierowana ta gra. Młodych graczy odrzuci to momentalnie. Starzy wyjadacze jak ja będą narzekać na jeden lub więcej problemów, które wymieniłem. Czy tytuł warto sprawdzić? Cena za grę została ustalona na 99 zł. Czy to dużo za godzinę zabawy, której nie ma potem już sensu ponownie powtarzać? Zapytajcie siebie sami. Oby druga część była bardziej dopracowana, bo o oprawę jestem całkowicie spokojny.